tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć swój własny sklep internetowy oparty o WordPressa i WooCommerce. Po przejściu przez ten poradnik będziesz mógł sprzedawać swoje produkty i usługi w Twoim własnym sklepie internetowym. Zanim przejdziemy dalej, pokażę Ci, co dzisiaj stworzymy. Na początek pokażę Ci, jak wykorzystać gotowe szablony sklepów internetowych. Następnie dostosujemy szablon pod Twoje potrzeby, dodamy tutaj różne elementy, a to wszystko w prostym edytorze, który będziesz mógł obsłużyć bez znajomości kodowania i bez wiedzy technicznej. Wystarczy, że będziesz podążać krok po kroku za moim poradnikiem. Następnie stworzymy stronę sklepu, gdzie Twój klient będzie mógł filtrować Twoje produkty i oglądać je w atrakcyjny sposób. Dodatkowo stworzymy stronę ONA, stronę kontaktu, blog oraz konto klienta, w którym będzie mógł przeglądać swoje zamówienia. Konto klienta będzie dostępne po zalogowaniu do Twojego sklepu. Klient po zalogowaniu będzie miał dostęp do zamówień, plików do pobrania, będzie mógł zmienić szczegóły swojego konta. Pokażę Ci, jak dodać produkty do sklepu zarówno fizyczne, jak i wirtualne. Następnie stworzymy cały proces zakupowy, klient będzie mógł przejść do koszyka, a następnie zrealizować swoje zamówienie, korzystając z przelewu bankowego lub PayPala. Pokażę Ci również, jak korzystając z gotowych szablonów stron, tworzyć nowe strony sprzedażowe i zmieniać wygląd Twojego sklepu w zależności od branży, w której działasz. Poniżej filmu znajdziesz ważne linki, które pomogą Ci w stworzeniu Twojego sklepu internetowego. Znajdziesz tutaj również znaczniki czasowe, dzięki którym będziesz mógł się poruszać po filmie i wrócić do danego fragmentu, gdy będziesz tego potrzebował. Podzieliłem cały proces tworzenia sklepu na kilka kroków. Pierwszy krok to zakup domeny i hostingu, dwóch elementów, bez których Twój sklep internetowy nie może istnieć. Następnie zainstalujemy WordPressa, zajmiemy się konfiguracją sklepu, dodamy pierwsze produkty, zarówno fizyczne, jak i te wirtualne, zmienimy wygląd Twojego sklepu, aby pasował pod Twoje potrzeby, dodamy do niego bloga, no i na końcu przetestujemy działanie całego systemu. Teraz zapraszam Cię do praktycznej części poradnika. Pierwszym krokiem do stworzenia Twojego sklepu internetowego jest zakup domeny i hostingu. Wejdź teraz w link, który znajduje się w opisie tego filmu i zostaniesz przeniesiony do takiej właśnie strony. Na środku masz możliwość wyboru nazwy domeny, czyli nazwy Twojego sklepu internetowego. Mogę sobie tutaj wpisać na przykład sklep w 7 dni. Widzę, że moja domena jest dostępna i mogę kliknąć przy niej do koszyka. Jeśli nie miałbym tutaj możliwości dodania do koszyka, znaczyłoby to, że domena jest zajęta i muszę wpisać tutaj inną nazwę. Klikam dodaj do koszyka, a następnie do kasy. Domena została dodana do koszyka i teraz potrzebuję jeszcze hostingu. Możesz kliknąć tutaj na plusik, albo możesz przejść na hosting i wybrać hosting www. Zostaniesz przeniesiony do takiej właśnie strony. Znajdują się tutaj różne pakiety hostingowe. Jeśli tworzysz sklep internetowy, to polecam Ci te droższe pakiety Mango albo Apple. Dzięki temu będziesz miał więcej miejsca na dane i Twój sklep będzie działać szybciej. Wybierz jeden z pakietów i kliknij przycisk Wybieram. Zostaniesz przekierowany z powrotem do Twojego koszyka i teraz możesz kliknąć przycisk do kasy. Gdy jesteś w tym miejscu, kliknij tutaj i wpisz mój kod rabatowy, który obniży cenę Twojego zamówienia. Kod rabatowy znajdziesz również w opisie filmu. Następnie po wpisaniu tego kodu kliknij przycisk Dodaj. Cena zostanie zmniejszona o 25%. Możesz teraz kliknąć przycisk Zamawiam. I teraz, jeśli masz już konto, no to wystarczy, że się zalogujesz, a jeśli nie masz, to kliknij rejestracja w 15 sekund i teraz możesz wybrać, czy chcesz to konto utworzyć na firmę, czy na osobę fizyczną. Wystarczy, że przełączysz tego checkboxa i dane zostaną zmienione, więc albo na firmę, albo na osobę fizyczną i tutaj wpisujesz swoje dane, na przykład NIP. Gdy wpiszesz dane firmowe, wpisz sobie tutaj identyfikator klienta, który zapamiętasz lub zapiszesz sobie w jakimś miejscu, a następnie hasło. Tymi danymi będziesz się logował do swojego hostingu i do swojego panelu klienta. Jeśli nie chcesz wymyślać hasła, wystarczy, że klikniesz sobie wygeneruj hasło i to hasło jest dla Ciebie stworzone. Możesz kliknąć na to oko i sobie je podejrzeć i skopiować, żebyś mógł się potem zalogować. Więc klikam sobie tutaj i wybiorę jeszcze identyfikator klienta. Załóżmy, że będzie to coś takiego. Zapisuję te dane i podaję dane kontaktowe. Gdy wypiszesz wszystkie te dane, kliknij Zarejestruj konto. Konto zostało utworzone. Teraz mamy podsumowanie i weryfikację naszego zamówienia. I mogę kliknąć tutaj wszystkie checkboxy
i kliknąć przycisk Zamawiam. Wtedy zostanę przekierowany do płatności, czyli klikam Zamawiam. Teraz możesz wybrać albo płatność online, albo płatność przelewem tradycyjnym. Kliknę płatność online i zostałem od razu zalogowany do mojego panelu. Mogę kliknąć Zapłać i wybrać daną transakcję, na przykład płacę z ING albo z Blikiem. Mogę kliknąć Płacić z ING, klikam Zapłać i zostanę od razu przekierowany do płatności Payu. Po zaksięgowaniu płatności dostaniesz na swojego maila fakturę i wszystkie niezbędne informacje. Jeśli masz jakieś pytania, no to napisz do obsługi klienta LH, na pewno Ci pomogą. Gdy jesteś w Twoim panelu klienta, możesz od razu stworzyć swoje konto pocztowe przypisane do domeny. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Twoje serwery, wejdziesz na konta pocztowe i tutaj wpiszesz sobie nazwę konta, czyli na przykład kontakt, i wybierzesz nazwę domeny, do której ma być podpięty ten e-mail, czyli na przykład sklep w dzień, kontakt. Poniżej muszę wybrać hasło do mojego konta, którym będę logował się właśnie na tą skrzynkę pocztową, oraz wybrać ilość miejsca, jaka ma być dostępna dla tej skrzynki. Warto tutaj wybrać większą ilość, aby ta skrzynka nie została zapełniona. Kliknij teraz Dodaj konto. Twoje konto e-mailowe powinno zostać stworzone i będziesz widział tutaj informację o tym, że kontakt sklep w dzień zostało stworzone. Będziesz mógł edytować również różne ustawienia tego konta. Na razie to nam wystarczy. Jeśli będziesz chciał się zalogować, to wystarczy, że wejdziesz na stronę główną LH i tam będziesz miał informacje dotyczące Twojej poczty. Jeśli chciałbyś, żeby wiadomości, które trafią na nową skrzynkę e-mailową, trafiały na Twoją pocztę, na przykład na Gmaila, no to wystarczy, że podasz tutaj nowy adres e-mail i wpiszesz cel. Gdy zrobiłem taki alias, teraz gdy ktoś wyśle e-maila na ten adres, ja otrzymam go na mojej głównej poczcie gmailowej. Teraz przejdźmy do kolejnego kroku, do instalacji WordPressa. WordPress to bezpłatne narzędzie, które pozwoli Ci stworzyć Twój sklep internetowy. I żeby go zainstalować, wystarczy, że wejdziesz na swojego maila, dokładnie tak, i napiszesz wiadomość takiej treści. Dzień dobry, proszę o instalację WordPressa i certyfikatu SSL na domenie i tutaj podajesz adres Twojej domeny i następnie przedstawiasz się swoim imieniem i nazwiskiem, które podałeś w panelu klienta i ważne, żeby ten mail został wysłany również z tego maila, którym zarejestrowałeś się na hostingu LH. Wpisz jeszcze temat instalacja WordPress, no i musimy dodać adresata. Adresatem będzie obsługa klienta LH. Adres e-mail znajdziesz w opisie tego filmu info@lh.pl. Następnie wyślij taką wiadomość i po kilku godzinach powinieneś dostać taką odpowiedź. Dzień dobry, uprzejmie informuję, że dyspozycja została zrealizowana. I tutaj dostaniesz link, który będzie zahasłowany i pod tym linkiem znajduje się Twój login, hasło i adres logowania do strony. Możesz wejść na tą stronę tylko raz, więc pamiętaj, żeby zapisać sobie te dane. Nawet jeśli o nich zapomnisz, to możesz sobie potem zrestartować hasło, ale to pokażę Ci nieco później. Kliknij sobie w link i przejdź do kolejnej strony. Tak wygląda nowo powstała strona internetowa. Muszę się do niej zalogować i w tym linku, w którym kliknąłeś, znajdziesz coś takiego. Nazwę Twojej strony, a następnie będzie podane WP Admin. Klikam Enter. W tym miejscu musisz podać dane logowania, które zostały Ci wysłane przez obsługę klienta lub które utworzyłeś samodzielnie. Ponieważ takiego WordPressa możesz zainstalować samodzielnie, ale wymaga to więcej technicznych umiejętności. Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do poradnika, którego znajdziesz w karcie. Udało się, zalogowałem się do mojego kokpitu, do miejsca, w którym zmienia się wszystkie ustawienia Twojego sklepu internetowego. Możesz tutaj dodawać produkty i tutaj będzie działa się cała magia, ale na początku musimy przejść przez kilka ustawień, które robi się raz i potem możemy o nich zapomnieć, więc powyłączajmy sobie te powiadomienia, bo są nam niepotrzebne. To jest ekran główny i jeśli nie chcesz mieć tutaj wszystkich tych elementów, wystarczy, że wejdziesz na opcję ekranu i tutaj możesz sobie powyłączać te elementy. Warto sobie zostawić stan witryny, żebyś wiedział, czy jakieś elementy nie wymagają aktualizacji. Tutaj właśnie mamy zakładkę aktualizację, którą omówimy nieco później. Przejdźmy sobie do wpisów. Tutaj dodaje się wpisy blogowe i na początku trzeba usunąć ten wpis domyślny, który jest tutaj dodawany zawsze po instalacji WordPressa. Klikam przycisk kosz i teraz wchodzę na kosz i klikam usuń na zawsze. Teraz nie będzie tutaj żadnych zbędnych elementów.
Teraz przejdźmy do najważniejszej sekcji, do ustawień naszej strony i tutaj musimy zmienić kilka elementów. Tutaj mamy tytuł witryny, czyli tytuł, który będzie wyświetlał się w Google czy też na pasku u góry. No i tutaj musimy sobie wpisać na przykład sklep w dzień. Ważne, żeby ten tytuł zachęcał do skorzystania z naszych usług. Poniżej mamy slogan sklepu, czyli tutaj należy opisać, co sprzedajesz w tym sklepie, aby klient, który na przykład znajdzie Twoją stronę w Google, mógł szybko zorientować się, co sprzedajesz. Poniżej znajduje się bardzo ważny element, jest tutaj adres naszej witryny. I jeśli nie korzystasz z obsługi klienta, no to będzie tutaj domyślny taki adres i będzie to znaczyło, że Twoja strona nie jest zaszyfrowana certyfikatem SSL. Będziesz miał tutaj przekreśloną kółeczkę na czerwono, no i trzeba się tym zająć. Jeśli korzystasz z obsługi klienta, no to ten certyfikat będzie zainstalowany. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, no to zapraszam Cię do poradnika, którego znajdziesz w karcie. Jeśli postępujesz krok po kroku za moim poradnikiem, no to tutaj zostaw ten element bez zmian. Następnie mamy adres e-mail administratora. Jeśli znajduje się tutaj Twój adres, możesz zostawić go bez zmian. Jeśli chciałbyś go za jakiś czas zmienić, to wystarczy, że wpiszesz tutaj inny adres i klikniesz zapisz zmiany. Następny element dotyczy członkostwa i tutaj decydujemy, czy klient będzie mógł się zarejestrować do naszego sklepu, czy też nie. Na początek zostawiam to w ten sposób, czyli klienci, którzy nie dokonają zakupu, nie będą mogli rejestrować się w naszym sklepie. Mamy język witryny, domyślny adres dla nowych użytkowników, to możemy sobie zostawić w ten sposób. Następnie mamy strefę czasową i formaty godzinowe, to zostawiamy bez zmian. Klikam zapisz zmiany. Przejdźmy do następnej zakładki. Tutaj znajdują się informacje dotyczące wpisów blogowych, więc to możemy pominąć. Przejdźmy do czytanie. Ta zakładka jest bardzo ważna, ponieważ w tym miejscu wybieramy, jaka strona ma się wyświetlać jako nasza strona główna. Na razie zostawimy to sobie bez zmian. I mamy na końcu bardzo ważny element, widoczność w wyszukiwarkach. Jeśli mamy to zaznaczone w ten sposób, to nasza strona nie będzie wyświetlać się w wyszukiwarce Google, więc tego byśmy nie chcieli. Gdy skończysz pracę nad stroną, odznacz tego checkboxa i kliknij zapisz zmianę. Teraz, gdy klient wpisze adres sklep w dzień, no to będzie mógł znaleźć mój sklep internetowy. Następnie przechodzimy do dyskusji. Tutaj znajdują się ustawienia dotyczące naszego bloga. Jeśli chcesz mieć mniejszą ilość spamu i nie zależy Ci na komentarzach, to odznacz sobie te checkboxy i kliknij użytkownicy muszą być zarejestrowani, zalogowani, aby móc komentować. Dzięki temu będziesz miał mniejszą ilość spamu. Tutaj możemy sobie wpisać jedynkę. Możemy jeszcze zaznaczyć checkboxa, że każdy komentarz musi zostać zatwierdzony ręcznie. Dzięki temu nie będziesz miał widocznego spamu na stronie. Na samym dole strony odznacz tego checkboxa. Dzięki temu obrazki profilowe nie będą wyświetlane na Twoim blogu. Kliknij zapisz zmiany. Zakładka media. Tutaj decydujemy o rozmiarach naszych plików, o naszych zdjęć i innych elementów. Klikamy sobie na bezpośrednie odnośniki. No i tutaj znowu bardzo ważny element. Musimy wybrać, jaka będzie struktura linków w naszym sklepie. No i domyślnie dodaje się rok, miesiąc, dzień i dopiero będzie nazwa na przykład Twojego produktu czy podstronę. No tego byśmy nie chcieli. Wybierz sobie tutaj nazwa wpisu i ten zapis zniknie i teraz gdy stworzysz nową stronę, to po prostu tytuł tej strony będzie jej linkiem. To najlepiej sobie sprawdzić w praktyce, więc wszystko Ci wytłumaczę w dalszej części poradnika. Klikam sobie zapisz zmiany i przejdźmy do ostatniej zakładki prywatność. W tej zakładce wybieramy stronę dla polityki prywatności i tutaj domyślna strona została stworzona. Możemy sobie przejść do stron i zobaczyć, jak to wygląda. Na razie jest to szkic, w którym znajduje się przykładowa treść. Przejdziemy w dalszej części do uzupełniania regulaminu i polityki prywatności. Na razie zostawmy sobie to bez zmian. Gratuluję, właśnie zbliżyłeś się do stworzenia Twojego sklepu internetowego. Zakończyliśmy podstawową konfigurację WordPressa. Teraz przejdziemy do zmiany wyglądu naszego sklepu. Wejdź sobie w zakładkę Wygląd i Motywy. Tutaj masz kilka domyślnych motywów. Możemy od razu usunąć te, które są niepotrzebne. Klikamy sobie na ten motyw i klikamy usuń. Dzięki temu nie będziesz miał niepotrzebnych plików na Twojej stronie, na Twoim sklepie. Teraz kliknij sobie przycisk dodaj nowy motyw i wpisz sobie tutaj taką nazwę. Nazwę tego motywu znajdziesz również w opisie. Kadence, mamy tutaj taki motyw, kliknij sobie zainstaluj, a następnie włącz. Twój nowy motyw został zainstalowany. I tutaj pojawi się informacja Install Kadence Starter Templates, czyli
będziesz mógł zainstalować wtyczkę, dzięki której wgrasz gotowy wygląd Twojego sklepu internetowego. Możesz sobie tutaj kliknąć zainstaluj. Jeśli z jakichś przyczyn taki komunikat się nie pojawi albo zamkniesz go przez przypadek, bo te komunikaty możemy zamykać, no to wejdź w zakładce wygląd w Motive Cadence i tutaj możesz kliknąć Starter Templates i kliknąć Install. Czyli znowu będzie dokładnie to samo co wcześniej, ale można dojść do tego na dwa różne sposoby. Po włączeniu tej funkcji będziesz miał dostęp do tych wszystkich szablonów. Niektóre są płatne, niektóre nie, ale na początek przejdź tutaj w prawy górny róg ekranu i kliknij sobie Elementor. Elementor to bardzo proste narzędzie do budowania stron internetowych i pokażę Ci, jak obsługiwać to narzędzie, dlatego musimy sobie kliknąć tutaj. I teraz możesz wybrać jeden z tych szablonów. Na przykład mamy tutaj szablon dla restauracji, dla coacha, dla różnych trenerów. Tutaj też możemy sobie taki sklep stworzyć, na przykład z kursami online, ale dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć ogólny sklep, który będzie pasował do większości branż, w których działasz. Wybierzemy sobie szablon Print Shop. Klikam sobie tutaj i od razu widzę, że tak wygląda gotowy sklep internetowy. Mamy tutaj kategorie, mamy różne informacje reklamowe. Jest to akurat sklep z koszulkami, z kubkami, ale możemy go przerobić na każdą dowolną branżę i pokażę Ci, jak to zrobić. Po lewej stronie możesz wybrać, który kolor będzie odpowiadał Twojej marce. Na przykład może być spójny z logo. Te kolory możesz sobie później zmienić, ale widzisz już w podglądzie, jak będą zachowywać się dane elementy. Jest to bardzo przyjemne i wygodne narzędzie. Ja zostawię sobie tutaj domyślny kolor niebieski. Możesz również zmienić czcionkę, która, jeśli byś chciał, możesz sobie kliknąć tutaj i dobrać czcionkę pod Twoje potrzeby. Myślę, że ta domyślna będzie w porządku. Po wprowadzeniu tych zmian klikam Full Site, czyli cała strona zostanie zaimportowana. Mogę sobie tutaj kliknąć Skip and Start Importing. Tutaj prosi nas o to, żeby dołączyć do newslettera. Ja nie chcę tego robić. I teraz nastąpi proces importowania całego szablonu strony. Trzeba poczekać, ponieważ może zająć to nawet kilka minut. Gdy wszystko poszło prawidłowo, mamy informacje ukończone. Zobacz swoją stronę. Klikam sobie tutaj. Tak wygląda moja strona, która jest już tak naprawdę sklepem, bo mogę zobaczyć sobie tutaj koszyk, mogę zobaczyć kontakt. Mamy różne informacje. Od razu została zainstalowana wtyczka, która będzie odpowiedzialna za nasz sklep internetowy. No i w dalszej części poradnika pokażę Ci, jak zmienić wygląd Twojego sklepu, abyś mógł go dostosować pod Twoje potrzeby, ale już widzisz sam, że mamy wiele pracy za sobą, ponieważ mamy gotowe elementy wklejone. Dobrze, wróćmy do kokpitu. Teraz przejdziemy do konfiguracji narzędzia WooCommerce. WooCommerce to wtyczka do WordPressa, dzięki której będziemy mogli stworzyć swój sklep internetowy. Na początku trzeba ją zainstalować, ale gdy wgrałeś sobie ten motyw i ten szablon, to ona zainstalowała się automatycznie. Jeśli się tak nie stało, to musisz wejść sobie na wtyczki, dodaj nową i tutaj wpisać WooCommerce. Wyświetli Ci się taka wtyczka. Mamy tutaj informację, że wtyczka jest już włączona, więc nie musimy jej instalować. Teraz przejdziemy do konfiguracji WooCommerce. Przejdź do WooCommerce, strona główna i tutaj dostaniesz informację o konieczności aktualizacji. Kliknij sobie w ten przycisk i o tym możemy na razie zapomnieć. Ta aktualizacja będzie się robiła bez naszego udziału. Następnie wejdźmy sobie w ustawienia. W tym miejscu konfiguruje się wszystkie najważniejsze ustawienia w sklepie. I na początek musisz tutaj sobie wpisać dane Twojego sklepu internetowego i wybrać kraj, czyli w tym przypadku będzie to Polska. Wpisz sobie tutaj kod pocztowy. Tutaj możesz wybrać, czy chcesz sprzedawać do wszystkich krajów, czy tylko do wybranych. Ja zostawiam sprzedaż do wszystkich krajów. Kolejna opcja, lokalizacja wysyłki. Możesz tutaj wybrać, do jakich krajów chcesz wysyłać produkty. Czyli na przykład możesz wybrać wysyłaj do wszystkich krajów albo do wybranych krajów. Na przykład możesz wybrać tylko wysyłkę do Polski. Jeśli ktoś pisze dane z innego kraju, to ta wysyłka po prostu nie dojdzie do skutku. Domyślna lokalizacja klienta. Wybieramy lokalizację sklepu. Następna opcja dotyczy tego, czy chcemy włączyć podatki w naszym sklepie, podatek VAT. Jeśli tak, to kliknij sobie włącz i wtedy będziesz mógł skonfigurować różne stawki podatkowe. Kolejna opcja umożliwia nam włączenie używania kuponów rabatowych, czyli dzięki tej opcji będziesz mógł
tworzyć kupony rabatowe i przydzielać swoim klientom różne promocje. Jest to bardzo fajna rzecz, więc warto to włączyć. Jeśli nie używasz tej funkcji, no to odznacz sobie tego checkboxa, wtedy kupony zostaną wyłączone. Następnie mamy walutę. Tutaj sobie wybieramy walutę naszego sklepu. Ja wybieram polski złoty. No i tutaj po prawej stronie chcę, żeby znak waluty się wyświetlał. Gdy wprowadziłem wszystkie zmiany, klikam Zapisz zmiany. W produktach możemy wybrać naszą stronę sklepu. Wybiorę sobie tutaj Shop. Będzie to nasza strona, w której będą się wyświetlać wszystkie produkty. Możemy włączyć przekierowanie do koszyka po dodaniu produktu. Jeśli masz na przykład kilka produktów w sklepie, no to warto włączyć tą funkcję, ponieważ klient wybierze jeden produkt i będzie od razu kierowany do koszyka. Jeśli mamy sklep, który ma kilkanaście, kilkadziesiąt produktów, no to warto to zostawić, bo klient będzie mógł poszukać sobie, pochodzić po naszym sklepie, dodać kilka produktów do koszyka, a dopiero potem przejść do płatności. To sobie zostawiamy bez zmian. I poniżej możemy włączyć lub wyłączyć opinię o produktach, czyli możemy wybrać, czy nasze produkty mogą być recenzowane przez klientów, czy nie. Ja sobie zostawię tą funkcję włączoną i klikam Zapisz zmiany. Kolejna zakładka magazyn. W tym miejscu możemy włączyć lub wyłączyć obsługę magazynu. Cóż to takiego? Jeśli mamy na przykład książkę i mamy 30 sztuk, i wpiszemy sobie dostępność towaru 30 sztuk, no to tylko tyle będzie można kupić w naszym sklepie. Jeśli ktoś zamówi 31 sztukę, no to dostanie informację, że brak produktu w magazynie. Jest to bardzo przydatna funkcja, szczególnie gdy mamy produkty fizyczne. Następne ustawienie produkty do pobrania. Jeśli na przykład sprzedajesz jakieś e-booki, przepisy, poradniki, czyli produkty cyfrowe, to tutaj możesz ustawić, co się ma dziać z tymi plikami, czyli od razu wymuszaj pobieranie. Możesz też tutaj zabezpieczyć te pliki i wtedy WordPress WooCommerce doda specjalny, unikalny ciąg znaków. Dzięki temu te pliki będą szyfrowane. To jest właśnie opcja, która często budzi wiele zastrzeżeń, ponieważ klienci dziwią się, że ich pliki na przykład mają zmienione nazwy, więc jeśli nie chcesz, żeby tak się działo, no to wystarczy, że oznaczysz sobie tego checkboxa i wtedy nie będzie tutaj zmiany nazwy pliku. Klikam Zapisz zmiany i wchodzę do podatku. No tutaj jest bardzo dużo ustawień, ponieważ możemy wybrać, w jaki sposób mają być obliczane podatki w Twoim sklepie internetowym. I możesz wybrać na początek, czy będziesz wpisywał ceny zawierające podatek VAT, czy będziesz wpisywać ceny bez podatku VAT, a system obliczy go za Ciebie. Poniżej możesz wybrać sposób, w jaki będą wyświetlać się podatki w Twoim sklepie. Na przykład możesz wyświetlić cenę w sklepie bez podatku lub z podatkiem. Możesz wybrać, jak ma się wyświetlać suma podatku, więc tutaj masz te wszystkie opcje. Gdy jesteś zadowolony z tego, klikasz Zapisz zmiany. To najlepiej sobie przetestować w praktyce, gdy będziesz już miał dodane produkty i skonfigurowane podatki. Następna zakładka dotyczy stawek podatkowych i tutaj wybierasz, jakie stawki mają się pojawić w Twoim sklepie. Najlepiej ten temat omówić z księgową, żeby doradziła Ci, z jakich stawek będziesz korzystać. Na przykład wystarczy, że wpiszesz sobie tutaj kod kraju, może być miasto i stawka 23%. Klikam Zapisz zmiany i teraz taki podatek może być wykorzystywany w moim sklepie. Mamy stawki obniżone, stawki 0. Możemy na przykład wybrać, żeby konkretne produkty były na stawce 0%. Ten temat omówię szerzej w innych poradnikach. Na razie to powinno Ci wystarczyć. Następna zakładka dotyczy wysyłki. Jeśli wysyłasz produkty cyfrowe, czy sprzedajesz konsultacje, kursy online, no to tutaj nie musisz sobie tego konfigurować, ale jeśli sprzedajesz produkty fizyczne, no to jest to niezbędny krok. Kliknij sobie Dodaj strefę wysyłki i tutaj wpiszemy sobie na przykład Polska i region Polska, no i możemy dodać metodę wysyłki, na przykład odbiór osobisty. Klikam teraz Dodaj metodę wysyłki i mogę edytować ten odbiór osobisty. Na przykład wpisać tutaj koszt 15 zł. Klikam sobie Zapisz zmiany. Teraz mogę dodać kolejną metodę wysyłki. Klikam Dodaj metodę, płaska stawka. No i wpiszę sobie tutaj na przykład kurier 20 zł. I klikam Zapisz zmiany. Jeśli chciałbyś dodać bezpłatną metodę wysyłki do sklepu, wystarczy, że klikniesz Dodaj metodę wysyłki, wybierzesz darmowa dostawa. Kliknij sobie darmową dostawę i teraz kliknij sobie edytuj. Jest to bardzo ważne, żeby wprowadzić warunki, kiedy ta darmowa dostawa ma mieć miejsce. Kliknij sobie tutaj na listę rozwijalną i wybierz minimalna wartość zamówienia i wpisz na przykład 400 zł. I kliknij Zapisz zmiany.
I teraz ta darmowa dostawa będzie aktywowana dopiero wtedy, gdy ktoś przekroczy wartość zamówienia 400 zł. Te przesyłki możesz sobie w dowolnym momencie wyłączyć lub włączyć, czyli mogą być aktywne na przykład podczas jakichś okresów promocyjnych, Black Friday czy też świąt, więc masz nad tym pełną kontrolę. Możesz również zmieniać kolejność tych przesyłek, klikając w tą ikonkę i przeciągając sobie na dany element. Warto dać sobie tutaj na górze ten element, na którym nam najbardziej zależy. Kliknij sobie zapisz zmiany. Teraz możesz wejść na opcję wysyłki, no i tutaj mamy informację, czy obliczanie kosztów wysyłki ma być na stronie koszyka, czy też nie. Mamy też adres wysyłki, możemy wybrać, czy adresem wysyłki domyślnym ma być adres wysyłki, czy adres płatności. Do tego przejdziemy później, na razie zostaw sobie to bez zmian. Następnie mamy klasy wysyłkowe, czyli możemy stworzyć kilka klas i przypisać je do danych produktów i te klasy będą miały różne warunki, ale tego nie będę omawiał, bo to jest bardziej zaawansowany temat na inny czas. Jeśli chciałbyś dodać do wysyłek paczkomaty, które są bardzo popularne w Polsce, no to zapraszam Cię do mojego innego poradnika na YouTubie, link znajdziesz w opisie tego filmu. Przejdźmy do płatności, bo chcemy otrzymać pieniądze za nasze produkty, za nasze usługi, więc musimy włączyć sobie odpowiednie ustawienie. Domyślnie mamy informację, że możemy włączyć przelew bankowy. Kliknę sobie w niego i tutaj mam kilka elementów. Mogę wybrać tytuł, mogę wybrać opis tego przelewu, no i tutaj muszę wpisać numer konta, czyli wpisuję numer konta, nazwę banku, numer rozliczeniowy, IBAN, BIC, czyli tutaj są podstawowe informacje dotyczące naszego konta bankowego. No i na końcu musimy włączyć przelewy bankowe. Klikam sobie zapisz zmiany, no i teraz mam dostępną płatność przez przelewy bankowe. Moim zdaniem każdy sklep internetowy powinien mieć tutaj dodatkowo bramkę płatności. Żeby taką bramkę założyć, musisz mieć działalność gospodarczą, więc jeśli ją masz, no to zapraszam Cię do moich innych poradników. Tam znajdziesz informacje na temat tego, jak na przykład podpiąć do tego sklepu Przelewy24. Jeśli chciałbyś skorzystać z PayPal, no to wystarczy, że klikniesz sobie tutaj Get Started i będziesz mógł zainstalować sobie nową formę płatności, czyli właśnie płatność przez PayPala. Po włączeniu tego dodatku klikniesz sobie tutaj, powinna Ci się tutaj pokazać nowa zakładka PayPal, kliknij sobie w to i będziesz mógł tutaj kliknąć Connect to PayPal. Musisz mieć oczywiście wcześniej założone tam konto, no i tutaj wpisujesz swoje dane logowania. Wpisz adres e-mail Twojego konta i region, czyli Polskę. Następnie zostaniesz przekierowany do strony logowania, musisz się tutaj zalogować i możesz powiązać swoje konto ze sklepem. Klikasz zaakceptuj powiązanie i teraz konto zostało powiązane ze swoim sklepem WooCommerce. Strona jest odświeżona, mamy tutaj wszystkie informacje dotyczące sprzedaży, no i możemy korzystać z tej funkcji. Klikam sobie teraz włącz i klikam zapisz zmiany. I mam informację, że PayPal jest aktywny. Przejdźmy do kolejnej zakładki konta i prywatność. No tutaj jest bardzo ważny element, ponieważ w tej zakładce decydujemy o tym, czy klienci mogą mieć konta na naszej stronie, na naszym sklepie i czy będą mieli dostęp do panelu klienta. Zaletą tego, że klienci będą mogli tworzyć konta, jest panel klienta, w którym mogą pobierać swoje pliki, mają tam dostęp do edycji danych, do zmiany hasła, więc na pewno warto o to zadbać. Minusem tego rozwiązania jest to, że taki portal, który jest otwarty na rejestrację użytkowników, będzie musiał bardziej dbać o bezpieczeństwo. Wybór zostawiam Tobie. Ja pokażę Ci, jak skonfigurować tą funkcję, gdy będziesz chciał, żeby klienci rejestrowali konta użytkownika w Twoim sklepie. Na początek odznaczamy tą pierwszą zakładkę, czyli nie pozwalamy klientom na składanie zamówienia bez konta użytkownika. Rejestracja konta. Tutaj wybierz sobie pozwól kupującym tworzyć konto podczas składania zamówienia. Drugiego checkboxa sobie zostawiamy i teraz te dwa elementy decydują o tym, czy nazwa i hasło zostaną wygenerowane automatycznie, czy użytkownik będzie mógł je wybrać. Jeśli zostawię sobie w ten sposób, no to mój formularz zamówienia będzie wyglądał następująco. Gdy ktoś pisze adres e-mail, na tej podstawie zostanie utworzona nazwa i hasło użytkownika. Jeśli sobie to odznaczę i zapiszę zmiany, to teraz przy odznaczonych checkboxach klient będzie mógł wybrać nazwę konta użytkownika i utworzyć hasło do konta. Musisz wybrać rozwiązanie, które bardziej Ci pasuje.
Ja sobie zaznaczę tutaj, żeby te elementy generowały się automatycznie. Będzie to prostsze dla klienta, nie będzie musiał sobie wpisywać tych danych. Następnie przejdź sobie niżej. Tutaj mamy informacje dotyczące polityki prywatności przy rejestracji konta oraz przy zamówieniach. Należy sobie przetłumaczyć te informacje i dostosować pod swoje potrzeby. Najlepiej skonsultować treść tych informacji ze swoim radcą prawnym. Klikam Zapisz zmiany i przechodzimy dalej do e-maili. E-maile. W tym miejscu decydujemy o tym, jakie e-maile mają zostać wysłane do klienta, a jakie do nas. Mamy tutaj 3 maile, które są wysyłane na mój adres e-mail administratora. Możemy sobie na przykład kliknąć Zarządzaj i tutaj mam informację o tym mailu. Odbiorcą jestem ja, temat nowe zamówienie w sklepie i świetnie Ci idzie. Tak możesz sobie edytować każde z e-maili. Jeśli ktoś złoży nowe zamówienie w moim sklepie, to ja na tego maila dostanę właśnie potwierdzenie tego faktu i będę mógł je jakoś zrealizować czy pomóc klientowi. Te zamówienia poniżej są dostarczane do klientów, czyli mamy właśnie informacje o zamówieniu w trakcie realizacji, o zrealizowanym zamówieniu i je warto sobie przeklikać i zmienić ich treść, aby była dopasowana do tego, co chcemy osiągnąć. Czyli jeśli mamy zrealizowane zamówienie, klikam sobie Zarządzaj i tutaj zamiast dziękujemy za zakupy u nas, możesz wpisać inny tekst, który będzie się wyświetlał klientowi. Tutaj mamy również temat, więc warto sobie to edytować. Jeśli nie chcesz jakiegoś powiadomienia wysłać klientowi, wystarczy, że sobie zaznaczysz tego checkboxa, odznaczysz go, no i wtedy to powiadomienie będzie wyłączone. Pamiętaj o tym, żeby zapisać zmianę. Ja sobie to włączę, bo chcę, żeby to było wysyłane i wracam do e-maili. I na dole mamy bardzo fajną rzecz. Możemy sobie zmienić kolor główny naszego maila. Możemy zmienić tekst w stopce. Dziękujemy za zakupy. Możemy wybrać, od kogo ten e-mail został wysłany. Możemy nazwę nadawcy zmienić, więc mamy tutaj kilka opcji do edytowania. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda taki przykładowy e-mail, no to kliknij sobie tutaj. No i mamy podgląd takiego e-maila, niebieskie tło i wygląda to właśnie w ten sposób. Te kolory możesz zmienić w tym miejscu. Gdy jesteś zadowolony z tego wyglądu, kliknij Zapisz zmiany. W kolejnej zakładce nie będziemy nic zmieniać. Tutaj pojawiają się zaawansowane funkcje, które będziesz dodawał z czasem do Twojego sklepu. Następnie mamy zaawansowane i tutaj mamy bardzo ważne informacje. Możemy wybrać, które strony mają być przypisane do danej funkcji. I musimy wybrać stronę koszyka i tutaj wpiszemy sobie po angielsku cart, ponieważ taką stronę mamy utworzoną z naszego motywu Kadence. Ale jeśli nie masz tej strony, no to musisz ją sobie stworzyć. I tutaj wybierz sobie, która strona ma być przypisana do danego elementu. Strona koszyka wybieramy cart, strona zamówienia checkout, strona moje konto, account, my account i regulamin. Tej strony jeszcze nie mamy, więc zaraz sobie ją utworzymy. Klikam Zapisz zmiany, wchodzę sobie na stronę, klikam Dodaj nową, wyłączam sobie to i wpiszę sobie regulamin sklepu. Klikam Opublikuj. Nasza strona z regulaminem jest stworzona, ale potrzebujesz jeszcze treści, ponieważ każdy sklep, który działa w Polsce, musi posiadać regulamin. I skąd go wziąć? Możesz pobrać jakiś wzór z internetu, ale takie wzory często zawierają błędy. Jeśli ktoś Cię zgłosi, no to możesz mieć problemy prawne, a nawet zapłacić karę. Ja proponuję Ci inne rozwiązanie, które jest bardzo ekonomiczne. Możesz kupić gotowy wzór dokumentów do przystosowania pod Twoje potrzeby. Taki wzór kupisz ze strony Legalny Biznes Online. Wystarczy, że wejdziesz sobie w link, który znajduje się w opisie tego filmu, dodasz taki wzór do koszyka i dostosujesz go pod Twoje potrzeby. W koszyku wpisz mój kod rabatowy i otrzymasz dodatkową zniżkę na te produkty. Możesz ten kod użyć do dowolnych produktów właśnie w sklepie, do dowolnych dokumentów. Jeśli chcesz skorzystać z tego, no to wystarczy, że przejdziesz do kasy, uzupełnisz taki wzór i wkleisz go w to miejsce.
Więc jeśli dopiero zaczynasz i nie chcesz inwestować w radcę prawnego, to te wzory dokumentów są najlepszą opcją, ponieważ będziesz miał zgodny z prawem regulamin, z którego będziesz mógł szybko skorzystać. Wróćmy sobie do ustawień WooCommerce. Nasza strona jest zapisana, więc wracamy sobie tutaj do WordPressa, WooCommerce, ustawienia, zaawansowane. No i tutaj wybierzemy sobie regulamin, czyli naszą stronę regulaminu. Poniżej znajdują się linki do różnych miejsc w sklepie, możesz sobie je przetłumaczyć, ale pamiętaj o tym, że muszą być unikatowe, więc jeśli nie czujesz się pewnie, najlepiej zostawić to bez zmian. Następnie zapisz zmiany. Gratuluję, właśnie skończyliśmy kolejny etap konfiguracji sklepu WooCommerce. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. To jest nasz sklep, możemy sobie dodać produkt do koszyka. Po zobaczeniu produktu możemy wybrać jakąś płatność, możemy wybrać dostawę, możemy przejść dalej do płatności, no i tutaj wypełnić formularz zamówienia. I możemy też zaakceptować regulamin naszego sklepu. Wygląda to całkiem nieźle. Teraz nauczę Cię, jak dodać do Twojego sklepu produkty, bo na razie mamy tylko produkty testowe. Więc wracamy sobie do WooCommerce, wejdź sobie na produkty, i w tym miejscu dodajemy wszystkie nasze produkty. Tutaj są produkty testowe, możemy je usunąć lub edytować pod swoje potrzeby. Ja pokażę Ci, jak stworzyć taki produkt od zera. Proces wygląda następująco. Kliknij dodaj nowy, wpisz nazwę produktu, na przykład koszulka męska. Wpisz opis produktu, wkleję sobie tutaj przykładowy tekst, dodam na przykład jakiś nagłówek, mogę sobie go pogrubić, zaznaczam tekst i klikam na tą ikonkę B. Działa to podobnie jak edytor tekstu, wystarczy troszkę się pobawić, a na pewno go opanujesz. Następnie mamy ustawienia produktu. Możemy wybrać, czy to ma być prosty produkt, czy produkt z wariantami. Ja wybieram sobie prosty produkt, dodaję cenę na przykład 197 zł i w przecenie 97 zł. Jeśli chciałbyś, żeby ta promocja była aktywna na przykład od dzisiaj do 22 stycznia, no to możesz sobie ustawić taki harmonogram, wtedy ta promocja zostanie wyłączona. Następnie mamy zakładkę magazyn. Jeśli klikniesz sobie tutaj, możesz wybrać, że na przykład stan magazynowy produktu wynosi 50 sztuk. Możesz wpisać na przykład, że przy stanie magazynowym 10 dostaniesz powiadomienie na maila o niskim progu właśnie zapasów, po to, abyś mógł je uzupełnić. Możesz włączyć sprzedaż pojedynczą, czyli klient nie będzie mógł kupić więcej niż jednej sztuki naraz. Tutaj mamy opcję wysyłki, możemy wybrać klasę wysyłkową, to jest opcja zaawansowana, powiązane produkty, czyli możemy dodać upsell, cross-sell, czyli produkty, które będą proponowane klientom podczas procesu sprzedaży. Atrybuty, one służą do wyboru wariantów, no i zaawansowane, możemy na przykład dodać notatkę do zakupu lub włączyć opinię o produkcie. Na dole mamy krótki opis, który pojawi się od razu przy produkcie, czyli krótki opis. Przejdźmy teraz na samą górę, po prawej stronie mamy status publikacji tego produktu. Na razie jest to szkic, więc tylko my możemy go zobaczyć. Poniżej możemy wybrać kategorie. Kategorie służą do tego, żeby ułatwić klientom poruszanie się po sklepie. Możemy wybrać tagi, możemy wybrać obrazek produktów, co jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zachęcić klienta do skorzystania z naszych produktów. Na przykład mamy taką koszulkę, mogę jej użyć do tego, żeby to było właśnie zdjęcie produktowe. Możemy wybrać też galerię, czyli jeśli zjadę niżej, no to mogę wybrać, żeby ta koszulka miała kilka elementów w galerii. Gdy nacisnę przycisk Ctrl, to mogę zaznaczać kilka elementów i ta galeria zostanie utworzona. Klikam Dodaj do galerii. Jeśli chcesz przesłać zdjęcie ze swojego komputera, to kliknij na obrazek, kliknij Prześlij plik i kliknij Wybierz plik. Następnie możesz wybrać jakiś plik z Twojego komputera i kliknąć Otwórz. Plik jest przesyłany, mogę dodać jeszcze tekst alternatywny i klikam Ustaw obrazek produktu. No i produkt został zmieniony, teraz wygląda ten obrazek w ten sposób. Gdy wprowadzisz wszystkie ustawienia, kliknij Opublikuj, a następnie podejrzyj zmiany, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Mamy tutaj tytuł, mamy naszą koszulę, mamy opis, mamy 50 sztuk w magazynie.
No i mamy opinię i opis. Wszystko się zgadza, mogę sobie przejrzeć zdjęcia w galerii. Co tu jest jeszcze do poprawy? No gdy kliknę sobie na zdjęcia w galerii, no to widzę, że te zdjęcia się zmieniają, ale okno się poszerza i zwęża. Dzieje się tak dlatego, że to zdjęcie jest mniejsze od tych zdjęć pozostałych, więc pamiętaj, żeby dodawać zdjęcia w tych samych rozmiarach. Przejdźmy dalej. Stwórzmy teraz produkt wirtualny. Wchodzę sobie na wszystkie produkty, klikam dodaj nowe i teraz dodam sobie jakiegoś e-booka, czyli na przykład wpisuję e-book. No i tutaj znowu mogę sobie wpisać jakiś przykładowy tekst i przechodzę ten proces tak samo jak wcześniej, czyli wpisuję sobie cenę. Tym razem może to będzie troszkę niższa cena. Tutaj znowu zostawiamy sobie prosty produkt i teraz zaznacz sobie wirtualny. Jeśli to zaznaczysz, to dane do wysyłki nie zostaną pokazane w zamówieniu. Dzięki temu klient nie będzie musiał płacić za wysyłkę wirtualnego produktu. Następnie, gdy zaznaczysz checkboxa do pobrania, będziesz miał tutaj nowe opcje, które są ukryte i gdy klikniesz sobie tutaj pliki do pobrania, dodaj plik, możesz wybrać dowolny plik z Twojego WordPressa i umieścić go w tym miejscu. Wyobraźmy sobie, że ta koszula jest naszym e-bookiem i wpisujemy sobie tutaj e-book. Klient po zakupie tego produktu i zatwierdzeniu zamówienia otrzyma na maila linka do tego produktu. Możesz tych plików dodać sobie tutaj więcej. E-book, wersja PDF. No i tutaj znowu wybieramy jakiś plik z naszego WordPressa. Możemy wybrać, żeby ilość pobrań była ograniczona. Możemy wybrać ważność, wygaśnięcie pobierania, na przykład za 300 dni ten plik może wygasnąć. Reszta jest taka sama. Dodajemy opis, dodajemy obrazek produktu, dodamy sobie na przykład taki obrazek. No i mamy nasz drugi produkt dodany. Klikam sobie opublikuj i zobaczę, jak wygląda nasz e-book. Mamy tutaj zdjęcie, e-book, jest opis, no i podobne produkty. Nasz produkt został dodany. Teraz jeszcze zmieńmy kategorię produktów, ponieważ są po angielsku, więc wejdź sobie na produkty i kategorie. Tutaj mamy różne kategorie produktów, które możesz wyświetlać w sklepie. Jeśli chciałbyś na przykład stworzyć kategorię e-booki, no to wpisujesz sobie tutaj e-booki i klikasz dodaj nową kategorię. Możesz wybrać również miniaturę dla tej kategorii, wtedy wyświetli się w taki sposób. Jeśli nie chcesz tych kategorii, które zostały już dodane, to wystarczy, że je zaznaczysz, klikniesz sobie tutaj usuń i klikniesz zastosuj. Wtedy zostaną tylko dwie kategorie, e-booki i bez kategorii. No i możemy sobie przypisywać te produkty w dowolny sposób. Wystarczy, że wejdziemy sobie na wszystkie produkty i na przykład klikniemy szybką edycję i przy danym produkcie klikniemy e-booki. I wtedy przy danym produkcie pojawi się tutaj zakładka kategoria i będzie wpisana dana kategoria produktu, czyli w tym przypadku e-booki. Przeszliśmy przez najważniejsze ustawienia sklepu, dodaliśmy produkt, teraz czas zmienić wygląd sklepu. Jest to część, którą najbardziej lubię, ponieważ mamy tutaj wiele możliwości, możemy się tym bawić i jest to bardzo ciekawe. I teraz co możemy zrobić? Na początku zmieńmy sobie menu naszego sklepu i wejdź sobie w dostosuj. Mamy tutaj taki pędzelek. W to samo miejsce możesz wejść, gdy wejdziesz sobie na wygląd i dostosuj. To są dokładnie te same opcje. Więc klikam sobie w jedną z nich. Mamy tutaj szereg ustawień naszej strony. Na początku zmienimy nasze menu. Klikam sobie tutaj w logo i klikam zmień logo. Teraz prześlę plik z mojego komputera. Logo zostało wgrane i klikam wybierz. Tutaj domyślnie włącza się opcja przycinania. Ja jej nie chcę, więc klikam pomiń przycinanie i moje logo zostało dodane, ale jest bardzo malutkie, no i obok pojawia się napis. Tego nie chcę, więc tutaj wybieram wielkość tego loga, na przykład 200 pikseli. Mogę wybrać też wielkość na urządzeniach mobilnych. Również chcę, żeby było większe. Powiedzmy takie. Na tabletach, czyli wybieram wielkość, która będzie odpowiadać każdemu urządzeniu i klikam sobie tutaj poniżej logo. Wtedy ten napis zniknie, a moje logo zostało tutaj umieszczone. Może je troszkę zmniejszę. Musisz sobie to dostosować pod swoje potrzeby. Mamy możliwość wyboru ikonki naszej strony, czyli jest to ikona, która wyświetla się w tym miejscu. Domyślnie jest to WordPress, nie wygląda to profesjonalnie, więc musisz przygotować sobie ikonkę, która jest kwadratowa i będziesz mógł sobie ją tam dodać. Ja sobie przytnę to, co mam tutaj.
przycinam obrazek i teraz ikonką mojej witryny jest właśnie coś takiego. Następnie możemy zmienić ten pasek u góry. Klikam sobie na ten pisaczek i tutaj mamy kilka możliwości. Możemy wybrać ten środkowy element HTML i tutaj zmieniam tekst, bezpłatna dostawa od 400 zł. Następnie możesz zmienić kolor tego paska. Kliknij sobie tutaj na to koło zębate, na design, no i tutaj możesz wybrać dowolny kolor z palety kolorów, którą masz tutaj dostępną, więc wybierz taki, który Ci odpowiada, no i zostaw go właśnie w ten sposób. Klikając na to koło zębate, możesz dodać sobie tutaj dowolne social media, możesz zmienić ich kolejność, te mniej ważne daj na koniec i klikając sobie tutaj w to ustawienie, możesz wybrać linki do tych właśnie elementów, czyli wklejasz tutaj link do Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube'a i po kliknięciu klient zostanie przekierowany do Twoich social mediów. Teraz klikamy sobie jeszcze raz na pisaczek i mamy drugą linię, drugi wiersz, w którym znajduje się nawigacja, koszyk, który jest tutaj i przycisk Search, czyli szukaj. Możemy sobie dodać tutaj nowe elementy, klikając w plusik, no i mamy na przykład przycisk albo nawigacja dodatkowa. I w każdym miejscu możemy sobie taki plusik dodać. Ja na razie nie chcę dodawać nowych elementów, ale na przykład jeśli chciałbyś zmienić koszyk, to klikasz sobie na koło zębate i możesz zmienić ikonkę koszyka, żeby wyglądał w ten sposób. Możesz wybrać, jak ma ten koszyk się zachowywać, czy ma być w formie wyskakującego okna, czy w formie linku, czyli możemy sobie tutaj wybrać zachowanie koszyka. To samo dotyczy ikonki szukaj, no i menu. Gdy klikasz na koło zębate, pokazują się różne opcje. Tutaj możemy zmieniać wygląd tego menu domyślnego. Moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, ale jeśli chcesz, no to możesz pobawić się tymi ustawieniami. Na przykład zmienić kolor tych linków, zmienić tło tego menu, możesz zmienić czcionki, grubość tych czcionek. Na przykład damy sobie tutaj 300, wtedy to menu będzie takie mniej wyraziste. Możemy dodać sobie 600. W zależności od tego, jaką masz stylistykę strony, musisz sobie to dobrać pod siebie. Domyślnie wygląda to dobrze, więc ja to zostawiam bez zmian. Menu jest prawie gotowe. Jeszcze musimy sprawdzić sobie wygląd na urządzeniach mobilnych. Klikam sobie na pisaczek przy logu i teraz przełączam się na wygląd tableta. I tutaj widzę, że mam tekst dodany. Nie chcę tego tekstu. Klikam sobie przy logu tylko logo i przełączam się na smartfona. No i znowu tutaj wygląda to dziwnie, wyłączam ten tekst. No i teraz mam rozwijane menu i właśnie moje logo. I jeśli chcesz zmienić wygląd tej ikonki, no to możesz sobie tutaj kliknąć i wybrać na przykład takie kreseczki czy też kropki. Możesz również zmienić wygląd rozwijalnego menu, klikając sobie w design. No i tutaj mamy wiele opcji. Moim zdaniem ten domyślny wygląd jest w porządku, więc klikam sobie opublikuj i wracam do wyglądu na komputer. Przejdźmy sobie szybko przez te zakładki, żebyś się w tym wszystkim nie pogubił. W ustawieniach ogólnych masz ustawienie szerokości, kolorów, przycisków. Możesz się tutaj bawić różnymi stylami. Domyślnie są w porządku, więc myślę, że możemy sobie to zostawić. Mamy tutaj również wybór ikonki Scroll to Top, czyli tej, która pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu. Mamy informacje na temat tego, jak ma wyglądać strona 404, komentarze. W tym miejscu ustawia się również linki do social media, które są pokazywane w menu lub stopce. No i header to mamy właśnie edytor naszego nagłówka, następnie footer, czyli edycja naszej stopki i właśnie tutaj sobie teraz przejdziemy. No, nasza stopka już jest bardziej rozbudowana, jest tutaj dużo tych elementów, mamy 5 kolumn, bardzo dużo wierszy, no i możemy sobie pozmieniać te elementy. Ja na przykład chciałbym mieć bardzo prostą stopkę, więc sobie pousuwam to wszystko. Jeśli chcesz, to wystarczy, że klikniesz sobie w to koło zębate, no i możesz edytować każdy z tych elementów. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj i na przykład usuniesz dany blok lub zmienisz tekst. Tak samo działa to w tym przypadku. Znowu nie klikamy na ten element, tylko na pisaczek. Tutaj menu nawigacyjne się pokazuje i możemy wybrać jakieś menu, możemy zmienić nasz nagłówek
i możesz się tym wszystkim pobawić. Myślę, że zostawię to bez zmian, bo jest to OK. Klikając sobie na ten pisaczek możesz dodać sobie tutaj ikonkę social media. Poniżej mamy informacje dotyczące polityki prywatności, regulaminu, więc warto sobie tutaj wpisać polityka prywatności, kreseczka, regulamin sklepu. No i musimy sobie to podlinkować, czyli wchodzimy sobie na naszą stronę z regulaminem. Wchodzę na stronę, regulamin, klikam zobacz i kopiuję sobie ten regulamin. Zaznaczam ten tekst w stopce, klikam wstaw, edytuj odnośnik i klikam zastosuj. No i teraz ten link kieruje do regulaminu. To samo trzeba zrobić z polityką prywatności, czyli zaznaczyć sobie to i wpisać politykę prywatności, żeby nasza strona była zgodna z prawem i wszystko działało prawidłowo. No i tutaj mamy informacje dotyczące praw autorskich, czyli możemy wpisać copyright, strona w dzień, no i to sobie wyrzucimy i możemy dopisać na przykład netgonet.pl. Stopka jest gotowa. Jeśli nie podoba Ci się ten kolor, to możesz kliknąć sobie wstecz i jeszcze raz pokażę Ci, gdzie to jest. Footer, design i tu możesz zmienić kolor tej stopki na ciemniejszą, jaśniejszą. To już zależy od Twojego stylu sklepu, więc możesz się tym pobawić. Nasz nagłówek, stopka są gotowe. Teraz ominiemy sobie te zakładki i przejdźmy od razu do WooCommerce, czyli do ustawień naszego sklepu. I wchodzimy tutaj na Product Catalog i mamy tutaj bardzo dużo możliwości edycji. Jeśli nie podoba Ci się ten tytuł, to możesz go po prostu wyłączyć i wtedy będą się od razu pokazywać produkty, no ale wtedy warto taki tytuł dodać w inny sposób. Ja go sobie zostawię i pokażę Ci, jak go edytować. Możesz wybrać, żeby ten tytuł pokazywał się na takim zdjęciu lub możesz tutaj ukryć go w tle tej strony, czyli w ten sposób. Ja zostawiam to zdjęcie i mogę tutaj poniżej wybrać, po jakiej stronie wyświetli się ten tekst. Mogę wybrać wysokość tego elementu. Ja zostawiam domyślnie 250. Mogę wybrać, co się ma tutaj pojawić, czy tytuł, czy właśnie te okruchy chleba tak zwane. No ja chcę to pokazać. No i jak zmienić ten obrazek, który się tutaj wyświetla i kolor tekstu, bo to jest najczęściej zadawane pytanie. No i klikam sobie na design i tutaj mam title color, czyli mogę dać sobie na przykład biały. I mam tutaj archive title background. I klikam sobie tutaj i mam image, czyli mogę wybrać albo image, obrazek, albo gradient, albo kolor statyczny, czyli na przykład czerwony albo niebieski. Więc to zależy od tego, co chcesz sobie tutaj dodać. Możesz taki obrazek usunąć i wybrać inny obrazek ze swojej biblioteki lub wgrać z komputera. Ten obrazek jest całkiem niezły, więc sobie go zostawię, ale pamiętaj o tym, że możesz go zmienić w dowolnym momencie. Możesz zmienić jego układ i położenie, więc jest to bardzo fajne narzędzie. Wejdźmy sobie jeszcze raz na Product Catalog i tutaj mamy układ tego elementu. Tutaj możemy sobie wybrać, czy ma się pojawić pasek boczny, czy też nie. Na przykład możemy dodać pasek boczny po prawej stronie. Taki pasek boczny musimy sobie wcześniej stworzyć. Jest to bardzo fajne, gdy mamy wiele produktów. I co jeszcze? Możemy wybrać, ile produktów ma się wyświetlić w jednym wierszu. No teraz wygląda to troszkę dziwnie, bo te produkty są takie powciskane, ale możemy wybrać, żeby było ich mniej. Czyli wjeżdżamy sobie na dół i wpisujemy, że w jednym wierszu mają się pojawić 2 produkty. No i wtedy mamy 2 produkty w wierszu albo 3 i wybieramy, ile wierszy ma się pojawić na jednej stronie. Mamy też możliwość zmiany wyglądu tego układu. Może to być właśnie w takim pudełku lub nie. Ja na razie pasek boczny wyłączam i dodam sobie tutaj 4 produkty w wierszu. W tej opcji możesz wybrać, co się ma wydarzyć, gdy ktoś najedzie na dany obrazek. Jeśli jest tutaj więcej obrazków w galerii, no to będzie taki slajd, tutaj taki efekt slidera. Może to być przybliżane, więc jest tutaj wiele ciekawych opcji. Mamy tutaj przycisk, mamy możliwość wyboru przycisku po właśnie najechaniu, albo może być zawsze widoczny. Polecam, żeby zostawić tą drugą opcję, bo dzięki temu będzie to czytelniejsze dla klientów.
No i możemy wybrać właśnie styl tego przycisku. Możemy również zaznaczyć tego checkboxa i wtedy przycisk będzie wyrównany we wszystkich produktach, nawet w takiej sytuacji, gdy to zdjęcie jest bardzo malutkie, i mamy tutaj dużo miejsca, no to wtedy ten przycisk ląduje w tym samym miejscu. Jeśli ta opcja jest wyłączona, no to wtedy on będzie u góry. Najlepiej, jeśli masz wszystkie zdjęcia w takiej samej wielkości, no to możesz sobie tego checkboxa zaznaczyć. Będzie to wyglądało całkiem dobrze. No i możemy wybrać, jak ma to wyglądać na urządzeniach mobilnych, czyli albo jedna kolumna, albo dwie kolumny. Ja proponuję dać tutaj jedną i nasze produkty będą właśnie dostępne w takiej formie. Wygląda to całkiem fajnie. Wracam do wyglądu klasycznego, wjeżdżam sobie do góry i klikam Single Product. I teraz będziemy edytować wygląd pojedynczego produktu. I tutaj znowu możemy wybrać tytuł tego produktu, czyli co się tutaj wyświetli. I tutaj znowu możemy wybrać układ tego produktu, czy ma być pasek boczny, czy też nie. Ja sobie go zostawię w ten sposób. Możemy wybrać, czy ma być w takim pudełku, czy ma być ogólnie dodany. O, to nawet wygląda fajnie. Możemy wybrać, czy ma być odstęp od góry i od dołu. I ten element jest bardzo ważny, bo tutaj wybieramy, co się ma pokazać w tym miejscu. Możemy wyłączyć każdy element, na przykład extras. Tutaj są właśnie informacje o naszych gwarancjach i darmowej przesyłce. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ wzbudza dodatkowe zaufanie, czyli możemy dać na przykład gwarancja satysfakcji, darmowa dostawa od 400 zł i możemy wybrać te teksty pod swoje potrzeby. Jeśli nie chcesz pokazywać jakiegoś elementu, to możesz go po prostu usunąć, albo możesz po prostu wyłączyć tą sekcję, klikając na to oko i wtedy ten element się nie pokaże. Mamy płatności, czyli to, co jest tutaj. No i możemy wpisać bezpieczne płatności i tutaj wybrać, jaki element będzie się tutaj pokazywał. Możemy sobie jeszcze to edytować, ale tego Ci nie będę pokazywać. Myślę, że to Ci wystarczy. Jeśli Ci nie pasuje ten wygląd, to po prostu to ukrywasz, czyli na przykład możemy sobie ukryć to lub cały element, który jest tutaj widoczny. No, wygląda już to coraz lepiej. Możemy sobie jeszcze tutaj poukrywać na przykład podobne produkty. Możemy sobie je wyłączyć albo nie, w zależności od Twoich potrzeb. Ja proponuję to zostawić, bo to zwiększy Ci sprzedaż. No i wybieramy, ile tych elementów ma się pojawić. Wracamy wstecz. Mamy obrazki produktów. Tutaj możemy wybrać, jakie mają być proporcje tych obrazków, jakie rozmiary. To zostawiam domyślnie. Zamówienia. W tym elemencie edytujemy formularz zamówienia. No i tutaj mamy możliwość na przykład określenia, czy numer telefonu ma być wymagany, czy też nie. Możemy go ukryć. Możemy wybrać drugą linię adresu. Ja tego nie chcę, bo to jest niepotrzebne, więc klikam ukryta. Pole nazwa firmy to również możemy dać opcjonalne albo ukryte. Tutaj możesz wybrać stronę z polityką prywatności i dodatkowo wybrać tekst, który ma się tutaj pojawić. To wpisywaliśmy w WooCommerce, ale dodatkowo możesz go edytować i tutaj mamy link do polityki prywatności. No i regulamin. Przeczytałem i akceptuję regulamin. To również możemy sobie zmienić. Formularz od razu wygląda lepiej. Teraz możemy sobie kliknąć wstecz i kliknąć My Account Layout. To jest ustawienie naszego konta użytkownika i żeby w niego wejść, musimy kliknąć My Account i tutaj możemy wybrać kilka opcji. Jedna z nich to wybór, czy nawigacja ma być po lewej, czy po prawej, albo na górze. Możemy sobie to wybrać według własnych potrzeb i preferencji. I tutaj możemy jeszcze wyświetlić awatar lub miniaturę naszego klienta. W ten sposób zmieniliśmy wygląd podstawowych stron w WooCommerce. I teraz powstaje pytanie, jak zmienić jeszcze to tło, bo ono, być może będziesz chciał mieć inne tło, więc musisz sobie wejść na Page Layout, na Design, no i tutaj będziesz miał możliwość zmiany tła, czyli klikasz sobie na Page Title Background i wybierasz na przykład takie tło. I wtedy to tło będzie na każdej ze stron takie samo. Możesz wybrać jeszcze na przykład obrazek, jakiś inny, na przykład koszulę i możesz sobie dostosować to pod Twoje potrzeby. Ja przywracam ten domyślny obrazek
a Ty możesz dać sobie tutaj co zechcesz. Więc jeszcze raz, jeśli chcesz zmienić tutaj tło tego elementu lub kolor tytułu, wchodzisz na Page Layout, wchodzisz na Design, Page Title Background, klikasz sobie tutaj, no i masz image, możesz sobie go usunąć lub zmienić, możesz dodać statyczny kolor. Wracamy sobie z powrotem, publikujemy zmiany w naszym sklepie i przejdźmy do edycji poszczególnych podstron. W tej części poradnika pokażę Ci, jak zmienić wygląd poszczególnych podstron i jak zmienić teksty w menu. Wracamy sobie do naszego kokpitu, wchodzimy na strony i tutaj mamy stronę główną, czyli Home. My ją zmieniliśmy na stronę główną. Klikam teraz Edytuj w Elementorze. Elementor to jest narzędzie do budowania stron. Bardzo szeroko omówiłem go w moich poradnikach wcześniejszych, więc jeśli ich nie widziałeś, no to zapraszam Cię do playlisty na temat Elementora. Działa on w ten sposób, że po lewej stronie mamy dostępne opcje i bloki, które możemy wykorzystywać na naszej stronie. Cała nasza strona jest teraz w formie edycji, więc możemy klikać na dany element i po lewej stronie pojawią się elementy, które możemy edytować. I działa to bardzo prosto. Wystarczy, że wpiszemy sobie tutaj nową nazwę. Witaj w sklepie. Witaj w sklepie. I tutaj klikamy sobie na przykład zobacz promocję. Mamy już tekst zmieniony. Możemy teraz sobie dodać jeszcze link, czyli na przykład dodamy sobie tutaj link do sklepu. Sklep. No i każdy z tych elementów możesz w ten sposób edytować. Możesz tutaj podmienić jakiś obrazek, możesz zmienić napisy, czyli na przykład wpiszemy sobie tutaj darmowa dostawa. Wróćmy jeszcze do głównego baneru, bo tutaj jest bardzo fajny efekt takiego przenikania się tych koszulek. Do tego trzeba mieć identyczne zdjęcia. No i jeśli ich nie masz, no to będzie Ci trudno taki efekt osiągnąć. Dlatego możemy wyłączyć ten efekt. Klikamy sobie tutaj na ten szary element, na kolumnę i klikamy na kosz na śmieci. Muszę jeszcze potwierdzić, że usuwam tą galerię. Teraz mamy tylko jedno tło, które możemy sobie dostosować. Teraz przejdź sobie na dół ekranu. Mamy tutaj ikonkę nawigator. W tym miejscu są pokazane wszystkie sekcje na stronie, czyli te elementy, które się tutaj pojawiają. I mamy główną sekcję, kliknij sobie w nią lewym przyciskiem myszy i po lewej stronie pokażą Ci się różne zakładki. Tutaj mamy zakładkę styl, kliknij sobie w nią, a następnie podmień obraz, który się tutaj znajduje. Możesz wybrać obraz, który znajdziesz na Twoim serwerze lub możesz wgrać go bezpośrednio na Twój serwer, klikając na prześlij plik i tutaj musisz wybrać dany plik. Ja mam tutaj kilka zdjęć i mogę sobie je podmienić. Wybieram jakieś zdjęcie i klikam wstaw media. Teraz zdjęcie jest wstawione, ale wygląda to troszkę dziwnie, ponieważ nie widzimy tutaj całości i możemy manipulować pozycją tego obrazu. Na przykład możemy wybrać, żeby był po środku po lewej, po prawej, tak żeby pasowało nam to do naszego układu, do naszego stylu sklepu. Możemy zmienić zachowanie tego tła, czyli na przykład możemy wybrać określone i wtedy to tło będzie się przewijało wraz ze stroną. Następny element dotyczy powtarzania tego zdjęcia. Jeśli wybierzemy sobie tutaj jakieś mniejsze zdjęcie, to ono będzie powtarzane, żeby zapełnić cały ekran. I jeśli klikniesz na brak powtarzania, no to wtedy to zdjęcie będzie przycięte. No i mamy rozmiar, możemy wybrać, żeby był automatyczny, żeby był okładką, czyli wtedy będzie rozciągnięty, albo możemy wybrać własny rozmiar. Tutaj jest kilka możliwości, dostosuj to do Twojego zdjęcia, które posiadasz. Ja wywrócę sobie do tego poprzedniego i wygląda to w ten sposób przy tych ustawieniach. Ja kliknę sobie tutaj na okładkę, wtedy to zdjęcie jest rozciągnięte i nie ma powtarzania. Żeby napis był lepiej widoczny, możemy dodać tutaj jeszcze nakładkę tła, czyli dodatkowy kolor, który będzie nakładał się na to zdjęcie. Dzięki temu nasz tekst, nasze przyciski będą bardziej wyraźne. Możemy sobie dać tutaj na przykład biały kolor. No i nasza sekcja wygląda w ten sposób. Jeśli chcesz usunąć na przykład tą kolumnę, możesz kliknąć usuń i tutaj możesz pobawić się jeszcze wyśrodkowaniem. Możemy dać te napisy na środek. Należy pamiętać o tym, że te elementy pozycjonujemy jeszcze w kolumnie, czyli jeśli klikniesz na edytuj kolumnę, to tutaj mamy wyrównanie w pionie i w poziomie. To samo w tej kolumnie. Więc mamy tutaj ustawienie domyślne, jest wszystko na środku, wygląda to w porządku.
Poniżej mamy sekcję, w której są pokazane różne kategorie w sklepie. Musimy te kategorie sobie stworzyć, a następnie dodać link do każdego elementu. Jak pobrać link kategorii? Wróć sobie do swojego WordPressa, wejdź na produkty, kategorie, następnie tutaj mamy stworzone kategorie. Jest kategoria bez kategorii i e-booki. Klikam teraz zobacz i wyświetli mi się u góry link mojej kategorii. Kopiuję sobie go i teraz klikam na zdjęcie i w miejscu odnośnik wklejam odnośnik, czyli adres mojej kategorii. To samo możemy zrobić tutaj i tutaj. I teraz po kliknięciu w zdjęcie klient zostanie przekierowany do tej nowej kategorii. Mogę Ci pokazać, jak to działa. Klikam aktualizuj, podejrzyj zmiany, zjeżdżam sobie niżej i klikam T-shirt i wtedy przekieruje mnie do kategorii e-booki. Jeśli korzystasz z Elementora, to możesz kliknąć plusik na ten folderek. No i tutaj mamy gotowe bloki, które możemy użyć. Na przykład wchodząc w bloki, no i dodamy sobie tutaj Hero, czyli taki główny blok, który będzie w naszym sklepie. Teraz klikam sobie wstaw, rozpocznij, łączę się z moim kontem w Elementorze. To jest bardzo proste, wystarczy, że kliknę Connect. Jeśli nie masz tego konta, zostaniesz poproszony o stworzenie takiego konta i taki nowy szablon jest od razu wgrywany do naszego sklepu internetowego. Jeśli w którymś momencie stwierdziłeś, że chcesz się cofnąć o krok, czy coś zrobiłeś źle, możesz kliknąć sobie na tą ikonkę i tutaj możesz przywrócić dane kroki do momentu, w którym będziesz zadowolony i będziesz mógł powrócić do pracy. Ja zostawię sobie to w tym układzie. Możesz przetłumaczyć dane elementy, dane ikonki. Poniżej mamy najbardziej zaawansowany element na stronie, ponieważ wymaga wpisania skróconego kodu. Gdy klikniesz sobie tutaj, to nie mamy tutaj żadnych ustawień, tylko mamy taki kod i trzeba go zrozumieć. Jak to wygląda? Na początku mamy limit produktów do 8 i 4 kolumny. Następnie mamy powiedziane, że mają się wyświetlać produkty wyróżnione z kategorii T-shirt. My usunęliśmy tą kategorię, więc tego nie chcemy robić. Usuwam sobie tą kategorię i teraz pokażą się tutaj produkty, które są wyróżnione. Pytanie, jak wyróżnić produkt? Wróć sobie do WordPressa, na produkty, wszystkie produkty. No i tutaj przy produktach masz gwiazdki i możesz kliknąć na gwiazdkę. Wtedy produkt jest wyróżniony i pokaże się w tym elemencie. Jeśli oczywiście się zmieści, bo mamy tutaj tylko 8 miejsc. Więc jest to dość proste. Jeśli chcesz pokazywać wyróżnione produkty w ten sposób, to możesz to zrobić. Moja koszula od razu się tutaj pojawiła. Schodzę sobie niżej, mam tutaj informację o zapisie na newsletter. Newsletter jest bardzo użytecznym narzędziem marketingowym, które pozwala zwiększyć Twoją sprzedaż w sklepie internetowym. Dlatego jeśli myślisz o newsletterze, to zapraszam Cię do mojej playlisty, w której krok po kroku pokazuję, jak dodać newsletter do strony. Tą sekcję sobie zostawię. No i tutaj mamy sekcję z opiniami klientów. Tu również należy sobie po prostu kliknąć, podmienić zdjęcie, podmienić teksty i będziemy mieć gotową sekcję z opiniami. Tutaj mamy sekcję dotyczącą Instagrama, różne zdjęcia. One nie generują się automatycznie, tylko po prostu są wklejone tu w postaci galerii. Możemy na przykład sobie tutaj dodać coś innego. Możemy na przykład wpisać zobacz nasze najnowsze produkty albo galeria. Tutaj zamiast Instagrama, dużego napisu, możemy napisać na przykład produkty i klikniemy sobie tutaj i zmienimy tekst follow us, na przykład na zobacz galerię produktów, to możemy sobie usunąć. No i ta sekcja będzie wyglądała w ten sposób. Możemy też w ogóle te napisy usunąć i dzięki temu będziemy mieć tylko galerię zdjęć. Ten pasek też mi się nie podoba, więc zostawiam samą galerię. Myślę, że będzie OK. Dodam tylko troszkę odstępu od góry, czyli klikam sobie na tą sekcję i klikam dopełnienie od góry 50 pikseli. Te wszystkie elementy pokazuję trochę szybciej, ale pamiętaj, że masz dostęp do kompletnego poradnika krok po kroku od podstaw dotyczącego Elementora. Link jest w opisie, więc przejrzyj sobie go i bez problemu będziesz mógł edytować tą stronę. Po skończonej edycji strony należy jeszcze sprawdzić wygląd mobilny, czyli kliknąć sobie tutaj na tryb responsywny. Pojawić się u góry taki pasek i tutaj możesz się przełączać między widokiem na tablety, między smartfonem. No i będziesz widział,
czy to, co stworzyłeś, jest odpowiednie pod urządzenie mobilne. To, jak edytować ten wygląd, pokazałem w moim poradniku dotyczącym Elementora. Działa to w ten sam sposób. Po prostu zmieniamy wyglądy każdej z sekcji pod właśnie te urządzenia mobilne. Dobrze, przejdźmy do kolejnej strony. Nasza strona główna jest gotowa. Teraz przejdźmy sobie do strony About, czyli wracamy sobie do naszych stron i mamy stronę About. Na początku zmieńmy jej link i zmieńmy jej nazwę, bo to jest polska strona, więc klikamy o nas, wpisujemy o nas albo o firmie i musimy wejść jeszcze bezpośredni odnośnik i tutaj również wpisujemy o nas. W tym miejscu zmienia się link do strony, czyli jeśli ktoś wpisze teraz sklep w dzień ukośnik o nas, no to wejdzie na naszą stronę. Teraz klikam edytuj w Elementorze. No i tutaj mamy znowu stronę do edycji w Elementorze. Klikamy na dany element. Tutaj ta strona nie będzie miała przed Tobą tajemnic po zobaczeniu mojego poradnika. Czyli możemy sobie wpisać po prostu o firmie. Klikam aktualizuj. Wracam do kokpitu i to samo robimy z kolejną stroną. Mamy stronę cart, czyli koszyk. Klikam sobie edytuj i wpisuję sobie koszyk. Koszyk, ciach. I tutaj wpisuję przy bezpośrednim odnośniku koszyk. Strona jest zmieniona. Checkout, czyli wracamy sobie wstecz i mamy checkout. I teraz mały trik. Zamiast wchodzić pojedynczą w każdą stronę, możemy kliknąć sobie na szybką edycję i tutaj wpisać zamówienie w tytule i uproszczonej nazwie zamówienie. Czyli to będzie tytuł strony i link do strony. Aktualizujemy. I tutaj tak samo. Zamiast kontakt wpisujemy kontakt po polsku. Tutaj to samo i klikamy zaktualizuj. Mogę sobie zobaczyć, wszystko się zmienia. I tutaj tak samo moje konto. Jaka strona nam jeszcze została? Shop, szybka edycja, sklep. Aktualizujemy. Przykładowa strona idzie do śmieci, nie chcemy tej strony. Od razu sprzątamy sobie takie rzeczy ze strony. Klikam kosz, usuń na zawsze. Zobaczmy sobie jeszcze nasze strony. Polityka zwrotów. OK, reszta jest przetłumaczona. Teraz przejdźmy sobie do naszej strony i zobaczmy, jak wygląda nasze menu. Mamy kontakt, koszyk, moje konto, o nas i regulamin sklepu. Wszystko zostało przetłumaczone, ale ta kolejność i te elementy, które się tu pojawiają, nie są takie, jakbym chciał, więc edytujmy sobie kolejność tego menu. Wchodzę teraz w wygląd, menu i tutaj mamy nasze menu główne, store menu. Możemy wpisać menu główne. To jest tylko nazwa dla nas, żebyśmy wiedzieli, co edytujemy. No i tutaj mamy account, czyli zamiast account wpiszemy sobie konto klienta. I mamy tak, strona główna, sklep, o nas, kontakt, konto klienta i klikamy wyświetl lokalizację na primary. Teraz klikam zapisz menu. Jeśli chciałbyś dodać jakąś podstronę do menu, to wystarczy, że klikniesz sobie tutaj na checkboxa, na przykład zamówienie i klikniesz dodaj do menu. Wtedy to ten element pojawi się w Twoim menu, ale na razie to usuwam, bo tego nie potrzebuję. Zapisuję jeszcze raz i sprawdzam, jak wygląda moja strona. Mam stronę główną, mam sklep, o nas, kontakt i konto klienta. Jest moje konto i koszyk. Sukces, nasze menu jest w pełni gotowe. Teraz sprawdzamy, czy wszystkie podstrony działają. Mamy sklep, mamy o nas, mamy kontakt, mamy moje konto i koszyk. No i jeszcze przechodzimy do płatności, to ta strona nie jest pokazana, ale również działa. Jeśli produkty w sklepie Ci się nie wyświetlają, to wejdź sobie z powrotem na WooCommerce, na ustawienia, produkty i tutaj wybierz jeszcze raz stronę sklepu, następnie zapisz zmiany. Po zmianie linku system mógł nie wczytać zmian, dlatego musisz o tym pamiętać, żeby to ręcznie zaktualizować i wtedy wszystkie produkty się tutaj pojawią. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli chciałbyś skorzystać z innego szablonu strony w Elementorze, to możesz to zrobić. Wystarczy, że wejdziesz sobie na WordPressa, wejdziesz na wtyczki, klikniesz dodaj nową i tutaj wpisz sobie hasło Envato.
Envato to wtyczka, dzięki której możesz wgrywać różnego rodzaju szablony do swojej strony, zdjęcia i inne materiały. Jest w wersji darmowej i płatnej. Ta płatna daje więcej możliwości. Na razie pokażę Ci, jak działa ta bezpłatna wersja. Klikam sobie zainstaluj, a następnie włącz. Po instalacji pokaże Ci się tutaj nowa ikonka i napis Elements. Możesz sobie korzystać teraz z nowych szablonów. Wejdź sobie na stronę i dodamy nową stronę, na której pokażę Ci, jak działają te szablony. Klikam sobie dodaj nową i na przykład wpiszę sklep 2. Klikam edytuj w Elementorze i teraz pojawi nam się tutaj nowa ikonka. Klikam sobie w nią i mogę kliknąć Free Kits. I tutaj wpiszę sobie Shop. Następnie klikam Search. I mam tutaj kilka przykładów gotowych szablonów sklepów. Na przykład możemy wybrać sobie ten Coffee Shop z lampami. Klikam Install Kit i mogę kliknąć View Kit. I teraz mogę wybrać jeden z szablonów i wkleić go do strony. Na przykład ten Home 3. Klikam Insert Template i muszę poczekać kilka minut na to, aż wszystkie treści zostaną zaimportowane do mojej strony. Po kilku chwilach szablon został wczytany do strony i wszystkie elementy są wgrane. No wygląda to bardzo fajnie. Tutaj ten element wymaga poprawy, no ale reszta jest naprawdę świetna. Klikam sobie jeszcze raz na listek. Jak sam widzisz, jest tutaj bardzo wiele szablonów. Możesz wczytać sobie jakieś inne. Na przykład mamy tutaj lekcję gitary. Klikam sobie instaluj. No i klikam view. I tutaj znowu mogę wybrać sobie jakąś stronę. Mogę najechać na dany element i kliknąć tutaj, żeby zobaczyć, jak wygląda ta podstrona. Klikam sobie Insert i znowu ten element zostanie wczytany i mogę sobie na przykład łączyć dwa style szablonów, różne elementy, mogę je usuwać, dodawać, więc naprawdę daje to wiele możliwości. No i te elementy są bezpłatne, więc nie musisz za nie dodatkowo płacić. Jeśli masz tutaj czerwone ostrzeżenie, że jest wymagany jeszcze Elementor Pro, no to wtedy tego nie instaluj, bo ten szablon nie będzie działał w pełni. Będziesz musiał zainstalować dodatkową wtyczkę Elementor Pro, o której mówię w innych poradnikach. No i szablon został wczytany, mam tutaj wszystkie elementy, mogę sobie je przesuwać, dodawać, usuwać i zmieniać wygląd mojej strony. Kolejna funkcja tego narzędzia to dodanie bloków. Możesz kliknąć sobie na Free Blocks i tutaj na przykład możesz wybrać kontakt. I masz tutaj gotowe bloki związane ze stroną kontaktu. Wystarczy, że wybierzesz sobie dany blok i on zostanie wczytany na Twoją stronę. Na przykład mogę sobie wybrać coś takiego z mapą, klikam Insert i po chwili zostanie wczytany taki szablon. Mogę sobie tutaj dodać różne treści. Pokażę Ci jeszcze inne szablony. Gdy wejdziesz sobie na Premium Kits i wpiszesz sobie Shop, no to tutaj pojawi się 317 szablonów stron sklepów, które są przygotowane przez profesjonalnych grafików, które wyglądają po prostu świetnie i możesz sobie je wykorzystać. Warunek jest taki, że musisz mieć wersję Pro, ale na szczęście ta wersja Pro jest bardzo tania i dosłownie za kilkadziesiąt złotych będziesz mógł korzystać z dowolnego szablonu. Jak kupić sobie tą wersję Pro? Wpisz sobie w przeglądarce link netgonet.pl envato i zostaniesz przeniesiony do takiej właśnie strony. Następnie kliknij Get Unlimited Download. I tutaj będziesz miał dostęp do całej bazy różnych materiałów. Nie tylko szablonów stron, ale zdjęć, grafik, szablonów wideo. A to wszystko w cenie zaledwie 15 euro i jest to 15 euro miesięcznie, ale możesz na przykład pobrać sobie szablon sklepu, zdjęcia, które potrzebujesz i anulować tą subskrypcję. Wtedy zapłacisz te 15 euro i będziesz miał dostęp do profesjonalnych szablonów. Naprawdę warto z tego skorzystać. Mamy tu informację, że możesz anulować tą subskrypcję w dowolnym momencie. Klikasz Start Now, tutaj wypisujesz wszystkie dane, no i przechodzisz do checkoutu. Gdy będziesz już miał swoje konto i zalogujesz się do Envato Elements, wystarczy, że wejdziesz sobie na Premium Kits, klikniesz Get Started i Twoje konto zostanie powiązane z Twoją stroną. Będziesz mógł korzystać ze wszystkich szablonów stron. Teraz przejdźmy do kolejnego elementu bardziej marketingowego, do bloga. Każdy sklep musi przyciągać do siebie klientów. Jednym ze sposobów jest pisanie merytorycznego, ciekawego bloga, dzięki któremu będziesz przyciągał klientów do swojego sklepu. Żeby takiego bloga stworzyć, musisz wejść sobie na stronę i tutaj kliknąć dodaj nową, a następnie kliknąć wpisać blog. Teraz klikasz opublikuj i nasz blog jest zrobiony. Oczywiście jeszcze nie działa, ale zaraz to naprawimy.
Teraz wejdź sobie na ustawienia, czytanie, następnie w tym miejscu wybierz strona z wpisami i tutaj wybierz blog i kliknij zapisz zmiany. Teraz klikamy wygląd, menu i dodamy sobie naszego bloga do menu, czyli tutaj klikam zobacz wszystkie, wybieram blog, dodaję do menu, daję go wyżej i zapisuję. Sprawdzam, czy blog został dodany do strony. Jest w tym miejscu. No i mamy informację Nothing found. Nasz blog działa, ale nie mamy tutaj żadnych wpisów, więc możemy sobie wejść na wpisy, dodaj nowy i wpisać wpis 1. Tutaj oczywiście tworzymy bardzo ciekawą, atrakcyjną treść dla naszych użytkowników, dla naszych potencjalnych klientów. No i dodajemy obrazek wyróżniający, na przykład takiego pana i publikujemy nasz wpis. Następnie odświeżamy bloga. No i mamy naszego bloga z jednym wpisem. Po wejściu na niego możemy zobaczyć takiego pana. No dobra, to jest mało atrakcyjne, ale wiecie o co chodzi. Możecie tutaj oczywiście dać zdjęcie pięknej kobiety, więc no to zależy od waszej strategii. Dodam jeszcze drugi wpis, żebyśmy mieli tutaj większy obraz tego, jak to wygląda. Tym razem będzie to pani. Klikam sobie opublikuj. No i mamy naszego bloga. Mogę sobie zobaczyć ten wpis, który stworzyłem. Możemy się przełączać między tymi wpisami. Możemy zobaczyć całego bloga i tutaj oglądać te elementy. Mam tutaj informację read more, czyli czytaj więcej. Jest tutaj jeszcze previews, similar posts. Są to informacje, których nie chcemy mieć w języku angielskim. I żeby je przetłumaczyć, musimy zainstalować nową wtyczkę. Wtyczki to takie dodatki do strony, które umożliwiają nam rozszerzenie jej funkcjonalności. Żeby zainstalować wtyczkę, musisz cofnąć się do WordPressa, wejdź na dodaj nową wtyczkę i tutaj wpisz sobie loco translate. Szerokie omówienie tej wtyczki zrobiłem na moim innym filmie, link znajdziesz w opisie. Teraz zainstalujemy sobie tą wtyczkę i pokażę Ci dosłownie, jak przetłumaczyć kilka słów na Twoim sklepie. Klikam sobie włącz i następnie wchodzę w ustawienia wtyczki Loco Translate. Ustawienia Cadence to jest właśnie ten motyw, który mamy. Nie mamy tutaj języka polskiego, więc musimy kliknąć New Language. Wybieramy język polski i wybieramy Custom. To jest bardzo ważne, bo jeśli tego nie wybierzemy, no to nasze tłumaczenia będą nadpisywane po każdej aktualizacji. Klikam Start Translating, no i tutaj mamy na przykład Read More i możemy wpisać Zobacz więcej. Tutaj, gdy mamy coś takiego, no to również możemy sobie to skopiować i w tych miejscach, gdzie mamy angielskie napisy, wpisujemy Czytaj więcej. Continue reading. No i tutaj mamy kontynuuj czytanie. Po wprowadzeniu zmian klikam zapisz. I teraz sprawdzam, jak wygląda mój blog, czy coś się zmieniło. Wchodzę na bloga. No i mamy zobacz więcej. No i w ten sam sposób możesz przetłumaczyć inne napisy, które są tutaj właśnie na stronie Similar Post, czyli na przykład podobne posty. W tym roku stworzę kurs online na temat budowania sklepu internetowego, więc tam będę po prostu dostarczał gotowe pliki tłumaczenia. Wystarczy wtedy wczytać taki plik i można sobie to całe tłumaczenie odpuścić, bo to już będzie gotowe. No dobrze, mamy to przetłumaczone. Jeśli zobaczysz jakieś słowa, które będą Ci przeszkadzać i nie znajdziesz ich tutaj w edycji Elementora, no to możesz to zrobić właśnie przy pomocy Loco Translate. Gratuluję, jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że masz już w pełni funkcjonalny sklep internetowy. Teraz czas posprzątać po naszej pracy. Na naszej stronie pojawiły się różne elementy, których nie chcemy, na przykład produkty, które są tutaj niepotrzebne, więc jeśli chcemy usunąć dany produkt, klikamy sobie tutaj i klikamy kosz. Następnie wyrzucamy z kosza śmieci, tak jak w normalnym życiu musimy jeszcze je wyrzucić na zewnątrz i teraz już nie będzie dało się przywrócić tych produktów, zostaną na stałe usunięte. To samo dotyczy się wtyczek.
Na naszej stronie są zainstalowane wtyczki, których nie potrzebujemy, czyli na przykład Fluent Forms. Nie używamy tego dodatku, więc możemy go wyłączyć i usunąć. Możemy również wyłączyć wtyczkę Hello Dolly. Możemy wyłączyć tą wtyczkę, która została zainstalowana domyślnie. No i ta wtyczka również nam jest niepotrzebna, bo ona służy tylko do importowania tych domyślnych wzorów. Potem możemy ją usunąć. Następnie trzeba sobie wejść w media i usunąć wszystkie pliki, których nie potrzebujemy. Mamy tutaj 89 plików, które zostały wgrane domyślnie na stronę. Jeśli skończyłeś pracę nad swoim sklepem, no to usuń wszystkie pliki, które są niepotrzebne. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj zaznacz wiele, a teraz kliknij sobie w dany element i możesz usuwać te pliki, które są niepotrzebne. Gdy już zaznaczysz wszystkie pliki, które są niepotrzebne, kliknij usuń na zawsze, a one zostaną usunięte z Twojego serwera. To samo dotyczy się strony i wpisów, które są niepotrzebne. Usuń wszystkie elementy, które są zbędne. Na przykład jeśli nie będziesz używać strony z polityką zwrotów, to po prostu kliknij dodaj do kosza i z kosza usuń na zawsze. Porządki zrobione, teraz czas na testy. Wejdź sobie w przeglądarce w tryb incognito, tak żeby być niezalogowanym i zobaczysz Twój sklep z oczami zwyczajnego użytkownika. Możesz sobie dodać do koszyka jakiś produkt, no i przejść przez cały proces zakupowy. Tutaj mamy możliwość dodania kuponu, przechodzę do płatności i wpisuję przykładowe dane. Moje dane są wpisane, wybieram przelew bankowy, akceptuję regulamin i klikam kupuję i płacę. Moje zamówienie zostało przyjęte, są tutaj wszystkie szczegóły płatności, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, wszystko się zgadza. Na moje konto dotarło kilka maili. Informacje o nowym zamówieniu to jest mail, który dostaję jako właściciel sklepu. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie, to jest e-mail jako klient i Twoje konto zostało utworzone. Czyli mamy tutaj informację, że moje konto jest utworzone, mogę się zalogować. Czyli wchodzę na tryb incognito, no i tutaj mam wszystkie dane, które zostały przypisane do mojego zamówienia. Mogę sobie je edytować, mogę zobaczyć moje zamówienie. Wszystko działa jak należy. Teraz wracam sobie do mojego kokpitu jako administrator i widzę w zamówieniach, że mam nowe zamówienie. Ono oczekuje na płatność. Jeśli Twoi klienci płacą klasycznym przelewem, no to każde zamówienie musisz sprawdzić ręcznie i następnie zmienić ręcznie status na zrealizowany. Jest to bardzo niewygodne, dlatego polecam Ci dodanie do sklepu bramki płatności. Poradnik na temat tego, jak to zrobić, znajdziesz w opisie tego filmu. Pokazałem tam również, jak sprawić, aby automatycznie zatwierdzać zamówienia w sklepie. Jeśli podobał Ci się ten poradnik i udało Ci się stworzyć Twój sklep internetowy, no to zostaw mi łapkę w górę i udostępnij ten film dalej. Ale to nie koniec. Na moim kanale znajdziesz jeszcze mnóstwo dodatkowych materiałów dotyczących tworzenia sklepu. Zapraszam Cię do playlisty, w której znajdziesz inne informacje na temat sklepu WooCommerce. Na przykład tego, jak obsługiwać zamówienia, jak poruszać się po sklepie, jak dodać tam przelewy 24, jak dodać wysyłkę przez paczkomaty, jak uprościć formularz zamówienia, żeby był przyjazny dla użytkownika, jak dodać automatyczne fakturowanie przy pomocy wtyczki fakturownia, jak tworzyć kopie zapasowe sklepu, żeby był bezpieczny, jak dbać o aktualizację sklepu, aby wszystko działało prawidłowo i żeby Twoi klienci byli bezpieczni. I na zakończenie, jak zmienić Twój sklep internetowy w platformę kursową, dzięki której będziesz mógł sprzedawać kursy online. Wow, jest tego trochę, więc zapraszam Cię do tej playlisty do oglądania kolejnych filmów. Jeśli masz jakieś pytanie, no to napisz w komentarzu, a my widzimy się już za chwilę w kolejnych poradnikach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.